Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Tomasz Gębka i przede wszystkim jestem absolwentem Politechniki Śląskiej. Przygotowując się do tego wystąpienia, zdałem sobie sprawę, że właśnie w październiku tego roku obchodzę 20. rocznicę obrony mojej pracy dyplomowej na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki. I patrząc na dostojnych gości zgromadzonych tutaj, jestem przekonany, że każdy z Was, każda z Was ma przynajmniej takie samo lub większe prawo do tego, żeby stać tutaj. Ale pomyślałem sobie, że może ta 20. rocznica nadaje choć odrobinę wyjątkowości mojej osobie, wobec tego jestem tutaj. Dziękuję jeszcze raz serdecznie Jego Magnificencji Rektorowi za to wyróżnienie. W listopadzie skończę 45 lat, więc jeszcze raz pomyślałem sobie, ta 45, ta 20 uprawnia mnie do refleksji i zabrania głosu na ten temat. Więc chciałbym, żeby ten monolog z mojej strony był właśnie swego rodzaju refleksją. Mam nadzieję, zwracając się do kolegów i koleżanek młodszych ode mnie, studentów, przyszłych absolwentów, że będzie to pewną formą inspiracji dla Was, albo dzisiaj, albo jutro, może gdzieś w przyszłości, okazją do refleksji również w przyszłości, do wszystkich Państwa, kolegów, koleżanek o podobnym lub też większym doświadczeniu, zarówno życiowym, jak i zawodowym. Mam nadzieję, że wysłuchacie tego, co powiem i później w kuluarach spotkamy się i będę miał okazję usłyszeć od Was tej informacji zwrotnej, ponieważ ja chciałbym również skorzystać z tego dnia i otrzymać Wasz wkład w moją przyszłość. Ja poproszę o kolejny slajd. Od pewnego czasu mieszkając w Stanach Zjednoczonych, na pytanie skąd jesteś, skąd pochodzisz, kim jesteś, zacząłem w taki sposób przewrotny trochę odpowiadać, mówiąc, urodziłem się w Polsce, mam polski paszport, mam też włoski dowód osobisty i mam amerykańskie prawo jazdy. I to w jakiś sposób w pigułce podsumowywało moją dotychczasową ścieżkę na tej planecie. Jestem dyrektorem fabryki samochodów w Tychach, należącej do koncernu Stellantis, ale jak naszych pracowników zapytajcie, kaj robisz dziołcha, kaj robisz synek, odpowiedzą na Fiacie w Tychach. Wiele osób, szczególnie tych, którzy wiedzą, ile mam lat, no i wiedzą to, że fakt, że jestem dyrektorem w fabryce od 10 lat, zadaje pytanie, no właśnie, jak to zrobiłeś, synek? Co się wydarzyło? Czy to tylko przypadek, czy ty miałeś jakiś taki precyzyjnie napisany plan? Co się stało, że otworzyło się przed tobą tyle drzwi? No jak udało się to wykorzystać? I pomimo tego, że nie traktuję tego jako coś wyjątkowego i na pewno nie traktuję tego jako szczyt tego, co może osiągnąć absolwent Politechniki Śląskiej, student Politechniki Śląskiej, znając potencjał wszystkich Was z Państwa i tych, którzy są nieobecni tutaj, bardzo chętnie o tym mówię. Mówię o wyborach, mówię o decyzjach, mówię o sukcesach, ale porażkach, mówię też o błędach, bo wierzę, że z tych błędów uczymy się bardzo dużo. Ja tutaj chciałbym przywołać jednego z moich współpracowników we Włoszech, niesamowity ekspert. Bardzo często chwaliliśmy go na spotkaniach, a on w swojej skromności, ale też mądrości odpowiadał nam: słuchajcie, ja miałem tylko możliwość popełnienia prawie wszystkich błędów w tej dziedzinie, także no nie sposób nie wiedzieć dzisiaj wszystkiego. Zanim o mojej karierze i o tym, co się wydarzyło, wydaje mi się, że moje życie chciałbym, żeby było zgodne ze słowami świętego Ignacego Loyoli. A rodzina w całej tej układance jest dla mnie skałą i są tymi osobami, bez których na pewno nie byłbym tutaj, gdzie jestem i na pewno nie byłbym osobą, jaką jestem. I na pewno nie odnoszę się tutaj do tytułów naukowych, bardzo skromnych, ani też od pozycji w korporacji. Z drugiej strony jako inżynier czerpię ogromną inspirację z osoby Leonarda da Vinci, pozwólcie mi na to. Leonardo da Vinci zaangażowany w niezliczoną ilość projektów w dziedzinach niekoniecznie ze sobą powiązanych. Leonardo da Vinci, który dysponował nieskończoną ilością i siłą kreatywności i pomysłowości. Jako inżynier lubię porządkować moje myśli, więc pomyślałem sobie, że użyję takiego modelu Motivation, Opportunity, Ability. Jest to model, który został użyty przy innej okazji, analizując reakcje ludzi na reklamę, natomiast bardzo wydaje mi się pomocny tutaj podczas tej rozmowy. Otóż model ten pokazuje 3 elementy, które w jakiś sposób pozwalają nam, ludziom, dążyć do celów. Z jednej strony jest to motywacja, czyli ta energia, czy jest to wewnętrzna, czy zewnętrzna, ale potrzebujemy tej energii, która sprawia, że chcemy dotrzeć gdzieś w jakieś miejsce. Z drugiej strony są to okazje.
Chodząc po tym świecie, każdego dnia, w każdej chwili natrafiamy na okazje, na szanse. Tymi okazjami są okoliczności, mogą to być osoby, które spotykamy w naszym życiu. No i wreszcie umiejętności. Bez umiejętności, bez doświadczenia, bez naszej wiedzy, tego co potrafimy zrobić, ta energia nie wystarczy, te okazje nie wystarczą. My bardzo często w korporacjach używamy obrazów z żeglarstwa i pokazujemy to w kontekście teamworking, umiejętności pracy w grupie i to, nawiasem mówiąc, jest jedna z cech, której poszukują firmy i poszukujemy tego wśród kandydatów. Natomiast ja jako żeglarz również korzystam z tychże obrazów, natomiast chciałbym użyć ich dzisiaj właśnie dla zobrazowania dwóch z trzech elementów z mojego schematu. Niech wiatr, na który napotykają żaglowce na oceanach, to będą właśnie te szanse, które nas spotykają w życiu. Natomiast żagle niech będą umiejętnościami, niech będą tą naszą zdolnością do wykorzystania tego wiatru. Myślę, że jesteśmy w stanie prawie wszyscy zgodzić się, że to przełożenie w jakiś sposób funkcjonuje. Oczywiście na drodze naszej edukacji, czy później na drodze naszej kariery, czy generalnie w życiu możemy podstawić na jeden żagiel, ogromny, mocny żagiel, który powiedzie nas do przodu. Możemy również postawić na takie życie podobne do tego życia Leonardo da Vinci, czyli życia, w którym stawiamy kilka żagli, a do tego dokładamy pozostałe, pomocnicze, wspierające, te żagle, które pomogą nam może w bardziej sposób zwinny przemierzyć tą wędrówkę po świecie. Ja wybierając studia na Politechnice Śląskiej, na naszej Politechnice Śląskiej, postanowiłem, że postawię z jednej strony na solidny, mocny żagiel w postaci wykształcenia technicznego, ale z drugiej strony to słowo Politechnika z przedrostem poli oznaczało dla mnie postawienie na kształcenie wielodyscyplinarne. Oznaczało dla mnie rozwijanie się nie tylko w tejże dziedzinie, którą studiowałem, ale w wielu innych. I z kolegą z samorządu nie dogadaliśmy się wcześniej, nawet się nie spotkaliśmy. Bardzo się cieszę, że pan to wspomniał. Ten element poli, ten element tej wielokrotności, ten przedrostek poli, on może mieć różne płaszczyzny i na pewno są to nieskończone płaszczyzny i moglibyśmy dyskutować bardzo długo. Ja wybrałem tylko trzy, które wydają mi się najbliższe dzisiaj. Wielojęzyczność, wielokulturowość oraz wielodyscyplinarność. Zacznę od wielojęzyczności. Ja miałem to szczęście, że w 5. klasie szkoły podstawowej, wtedy zaczynaliśmy wówczas edukację, jeżeli chodzi o języki obce, nasza generacja miała prawo wyboru innego niż rosyjski język obcy. I dla nas, akurat w naszej szkole, był to tylko niemiecki, ponieważ akurat taki był dostępny. Po paru latach, po kilkunastu właściwie latach powiedziałem sobie, nie był to tylko, ale aż niemiecki. Okazało się, że gro moich kolegów, koleżanek postawili wówczas na angielski. Tego niemieckiego nie każdy studiował. I właśnie po tych kilkunastu latach w różnych sytuacjach życiowych okazało się, że ten niemiecki sprawia, że jestem wyjątkową osobą w danej grupie. Podam jeden przykład z pierwszych miesięcy pracy dla Fiata. Rozpocząłem w Tychach w 2005 roku. Okazało się, że mamy problem ze sprzętem od dostawcy z Niemiec. I akurat w naszej organizacji nie było nikogo, kto był w stanie podjąć techniczną dyskusję z niemieckim dostawcą na temat problemów, które mamy. Zostałem w pewnym sensie wyłowiony przez nas top management gdzieś z dolnych półek schematu organizacyjnego, bo właśnie dopiero zacząłem pracę w tej firmie. I z jednej strony ogromna satysfakcja, rozwiązaliśmy problem. Z drugiej strony ja miałem możliwość zaistnieć dla naszych menedżerów wysokich poziomów. Z trzeciej strony krok po kroku byłem zapraszany do różnych projektów właśnie prowadzonych przez top management naszej firmy i miałem szansę na to, żeby podglądać ich w pracy menedżerów, będąc wciąż inżynierem na stanowisku specjalistycznym. To była bardzo fajna przygoda. I ktoś może powiedzieć, miałeś szczęście. Ktoś może powiedzieć, miałeś szczęście do tego, że akurat następowała zmiana pokoleniowa w naszej firmie i tak było. Natomiast ja odpowiadam, owszem, miałem szczęście, ale miałem też ten mój żagiel, który wystawiłem na ten wiatr, który wiał i mogłem przemieścić się z punktu A do punktu B. Na 3. roku studiów stwierdziłem, że nie wystarczy śpiewać piosenki po angielsku, imitując tylko dźwięki, a nie słowa, nie znając w ogóle angielskiego, więc postanowiłem, że postawię na angielski. Mówiąc serio, zrozumiałem, że na rynku pracy nie zaistnieje bez angielskiego i rzeczywiście podjąłem się nauki tego języka.
Wówczas język angielski był kartą przetargową. Pojawiając się na rozmowach kwalifikacyjnych, to był as z rękawa, który mogliśmy wyciągnąć. Mam nadzieję, jestem przekonany, że dzisiejsi studenci są świadomi tego, że my, pracodawcy, traktujemy język angielski, jego znajomość mniej więcej na poziomie umiejętności oddychania przez naszych kandydatów. Wybaczcie to bezpośrednie stwierdzenie. Wreszcie wracam do 2005. Fiat to firma włoska z bardzo długimi korzeniami włoskimi. Gwarantuję, mimo tego, że nasz big boss co parę miesięcy mówił, że naszym językiem korporacyjnym jest angielski, kończąc 4 Włochami na spotkaniu trzeba było mówić po włosku i postawiłem na ten język włoski. Niespełna 1,5 roku później jeden z moich przyszłych szefów we Włoszech szukał nowych członków swojego zespołu, szukał osoby kreatywne, osoby gotowe na wyzwania. Ja miałem okazję przygotować prezentację projektów, które razem z innymi koleżankami i koleżankami przygotowaliśmy w Tychach. Wyłowił mnie z tłumu. Razem z rodziną spędziliśmy w sumie 6 lat we Włoszech w 2 epizodach. Ja miałem ten zaszczyt stać się dyrektorem fabryki, jednej z fabryk naszych we Włoszech w Neapolu w 2015 roku, a okres spędzony z moją rodziną we Włoszech uważam za jeden z piękniejszych okresów dotychczas w naszym życiu. Ale te języki obce, szczególnie w tym miejscu, przed Państwem, chciałbym to powiedzieć, to nie tylko ta praktyczna umiejętność komunikacji. To nie tylko fakt, że rynek pracy staje się coraz większy. To nie tylko fakt, że wydłuża się lista potencjalnych pracodawców, ale również to, w jaki sposób bycie osobą dwujęzyczną lub też poliglotą zmienia nasze umysły, szczególnie właśnie w towarzystwie technicznym, chciałbym to powiedzieć. Zapraszam Was do eksplorowania internetu. Bardzo ciekawe artykuły na temat tego, w jaki sposób nauka języków obcych zmienia nasz mózg w kontekście jego elastyczności, w kontekście kreatywności i w kontekście rozwiązywania problemów. Wydaje się, że z tą kombinacją języków, które widzieliście wcześniej na mapie, jestem w stanie porozmawiać z ponad 2 miliardami osób. Jest to naprawdę bardzo fajne uczucie. Drugi element, wielokulturowość. Bardzo często mówimy o tym w korporacjach dzisiejszych, w korporacjach globalnych. Ja pamiętam rozmowy z moim szefem, mentorem, moim sponsorem w firmie, który bardzo często mówił, szczególnie w momentach, kiedy wysyłał mnie na różne misje międzynarodowe, czy te krótsze, czy te dłuższe. On mówił, słuchaj, ja mam na celu przygotowanie osoby, która będzie miała taki globalny mindset, która będzie w stanie poprowadzić swój zespół przez te burze, które związane są z wyzwaniami właśnie świata, związane z wyzwaniami, które stają przed nami w tej globalnej gospodarce. Moje pytanie było takie, tylko do mojej rodziny również, w jaki sposób jesteśmy w stanie stawić czoła temu wyzwaniu, co chcemy zrobić po to, żebyśmy rzeczywiście wystawili żagiel na ten wiatr i spróbowali podjąć się tego wyzwania. Ale to nie tylko praca. Na 4. roku studiów skorzystałem z programu Erasmus. Jestem przekonany, że studenci znają ten program. On na pewno dużo lepiej jeszcze działa niż wtedy, 20 lat temu. Więc zachęcam Was do tego, do skorzystania z faktu, że granice Europy są otwarte, do skorzystania z faktu, że świat jest coraz mniejszy, istnieją tanie linie lotnicze również. Zdobywanie tego doświadczenia międzynarodowego, wystawienia na inne kultury automatycznie ubogaci Was jako ludzi i sprawi, że będziecie dużo ciekawszymi osobami i będziecie w stanie w przyszłości sprostać wszystkim wyzwaniom, które związane są z tym, gdy pracujemy z lub dla międzynarodowej grupy osób. My jako pracodawcy poszukujemy właśnie tych tak zwanych soft skills i ja nie jestem w stanie przecenić i opisać tego, czego nauczyliśmy się jako rodzina właśnie mieszkając za granicą. Poza tymi praktycznymi umiejętnościami, czy biznesowymi, czy innymi, my przede wszystkim zrozumieliśmy co? Nauczyliśmy się pokory do inności. Dowiedzieliśmy się tego, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami na całym świecie. Dowiedzieliśmy się, że skala priorytetów nie jest taka sama na każdej szerokości i długości geograficznej. Najwięcej nauczyliśmy się właśnie o samych sobie i o tym, w jaki sposób jesteśmy w stanie zaistnieć w tym globalnym świecie i w tej wielokulturowej globalnej wiosce. Trzeci element, wielodyscyplinarność, czyli te umiejętności tak zwane hard, twarde umiejętności. Jak wspomniałem, ten główny żagiel to Politechnika.
ten główny żagiel to wykształcenie techniczne. Natomiast pomyślałem sobie, że ten czas na Politechnice, i do tego zachęcam również studentów, dziękuję koledze z samorządu, to jest ten czas, kiedy nie mamy obowiązków w postaci rodziny. To jest ten czas, kiedy jesteśmy jeszcze w takim wieku, że nasz umysł najlepiej chłonie. To jest ten czas, żeby wypełnić go doświadczeniami wielodyscyplinarnymi, niekoniecznie związanymi ze studiowanym kierunkiem. Zachęcam do korzystania właśnie z kół naukowych, zachęcam do korzystania z kursów, zachęcam do korzystania ze studiów dualnych, które nasza firma również oferuje i na pewno wiele biznesów obecnych tutaj. Zachęcam do korzystania ze staży, do pracy dorywczej, która jeszcze raz wcale nie musi być powiązana z tym, co studiujecie. Ja o tym nie mówię zbyt często, ale w grupie moich najbliższych przyjaciół istnieje taki żarcik. Gdy się spotykamy, moi koledzy pytają mnie: Gębski, na jaki kurs się znowu zapisałeś? I tak rzeczywiście jest. I zwracając się znowu do tego pokolenia przyszłych absolwentów, ja myślę, że bez tego ducha ciągłego kształcenia, jeżeli prognozy się sprawdzą, wy podczas waszej kariery zmienicie pracę 7 razy, bez tego ducha ciągłego kształcenia będzie to niezmiernie trudne. Pozwólcie na chwilę retrospekcji. Ja dzisiaj patrzę na siebie z punktu, w którym jestem, zarządzając fabryką, zarządzając kilkoma tysiącami osób i w ciągu dnia pracy muszę przełączać się pomiędzy trybem menedżer, inżynier setki razy, a przy tym zachować człowieczeństwo. I patrząc na umiejętności, których dzisiaj potrzebuję w przeróżnych sytuacjach, spoglądam wstecz i nie wiem, czy to jest teoria, z którą stworzyłem, wierzę, że nie. Spoglądam wstecz i widzę wiele doświadczeń, które przez przypadek miałem okazję przeżyć, doświadczenia albo okazje, które sam sobie stworzyłem, które dzisiaj pomagają mi w prowadzeniu tej organizacji, którą prowadzę. To już jest prawie koniec tej prezentacji. Mam nadzieję, że was nie zgubię. To będą wyrwane z kontekstu przykłady, ale mam nadzieję, że razem przez nie przejdziemy. Jestem przekonany i gwarantuję, że bycie jako nastolatek kapitanem piłkarskiej 11 gdzieś tam w Katowicach sprawiło, że było mi dużo łatwiej prowadzić fabrykę w Chicago o populacji 5000 osób. Jestem przekonany, że gdzieś na studiach lutowanie i programowanie obwodów sieci CAN, elektronicy to będą wiedzieli, ułatwia mi dzisiejsze dyskusje z inżynierami, którzy projektują skomplikowane potwory, którymi są samochody dzisiaj, nafaszerowane elektroniką i softwarem. I są to dyskusje w miarę na tym samym poziomie. Jestem przekonany, że praca na plaży chorwackiej jako ratownik, będąc wyeksponowanym na bałkańską kulturę, przełożyła się na to, że było mi dużo łatwiej przejść przez projekt, w którym brałem udział, rekrutując i szkoląc serbskich inżynierów do naszej nowej fabryki właśnie w Serbii. Jestem o tym przekonany. I jestem gotowy na dyskusję później w kuluarach w tym temacie. Zakończę takim slajdem. Wiecie państwo, co to są za pojazdy? Łaziki marsjańskie, 3 łaziki i 1 dron. Jak one się nazywają? Agnieszko, jeśli można. Opportunity, curiosity, perseverance, ingenuity. Po polsku szansa, ciekawość, wytrwałość i pomysłowość. Jeżeli to są narzędzia, jedne z wielu, które mają zaprowadzić nas, ludzkość, do tego, żeby być społecznością interplanetarną, bo to jest jedno z wyzwań, które jako ludzkość postawiliśmy sobie przed sobą, to na pewno te pojazdy są fizyczną reprezentacją ludzkiego geniuszu. Nie ma wątpliwości. Jestem przekonany, że bez tych 3 cech, ciekawość, wytrwałość, pomysłowość, członkowie zespołów, które pracowały nad tymi pojazdami, jeżeli nie posiadaliby takich cech,
projekty te na pewno by nie ruszyły nawet. Gwarantowany. To już ostatni slajd. Życzę wszystkim Państwu, sobie i Państwu, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, niezliczonej ilości okazji i szans, ciekawości do ich podejmowania, wytrwałości w dążeniu do celów i genialnych pomysłów. Dziękuję.